Hej, z tej strony witam was za ten 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Rainbow Land. Pora w takim razie na świat drugi, świat zimowy. Nie wiem, czy śnieg jest tu śliski? Chyba nie. Zakładam, że dopiero jak będzie jakiś lód, to będzie ślisko. No, może ominiemy tego pana. Tu widzę zamurowane. Dobra. No ten one na pewno nie był łatwy do zdobycia. Przynajmniej przy tej tampolinie nie było przepaści. Było wtedy dużo trudniej. No, dobrze, że tutaj śnieg nie pada, no bo jest zablokowane. Byłoby dziwne, aby tam też padał śnieg. Chyba lepiej będzie poczekać, nie wiem, jak daleko ta platforma idzie. Bałem się odbić od tamtego kupy też. No dobra. No, na szczęście nie ma sticky ceiling, więc możemy sobie pozwolić na tego typu rzeczy. Jak przeskoczenie nad spajaniem w wąskim miejscu. No, kolejny one-up, miło. No oczywiście życia mi nie przeszły z poprzedniego świata, jeżeli wyłączyłem grę, a później ją włączyłem znowu. Szkoda, pamiętam, że DK Samsara Worlds właśnie miało taki patent, że do 8 żyć nam zapisywało. A co poradzić? Na razie nie będzie chyba tak źle, mamy dużo żyć mimo wszystko, no i na razie te etapy nie są jakieś super trudne. No i chyba Louis niewiele daje, jak tak patrzę. Chociaż... Nie no, chyba nie jest aż tak mocne jak na przykład Roman Worlds. Mamy w końcu buraka. Zakładam, że to tak działa, że jak raz z tego buraka stracimy, to już koniec. Nic nie możemy zrobić. Ale wolę nie sprawdzać. No, meta. O, zdobywamy one-upa, jak przetniemy metę jak najwyżej, czy co? Czy za coś innego dostałem, nie wiem. Jeżeli serio dostajemy za to one-upa, no to się opłaca tym razem rzeczywiście metę przeciąć w najwyższym punkcie. Na ogół to były tylko punkty za to, czyli w sumie coś, co nas mało obchodziło tak naprawdę raczej. No myślę, że zdecydowana większość graczy ma wywalone na punkty w Mario. No zostamy na razie Bitruta. Może będzie, że skoro doniosłeś Bitruta z poprzedniego etapu, to możesz teraz wybić te bloki i zgarnąć one-upa, zobaczymy. No, z drugiej strony to zimowy świat, więc być może trzeba będzie roztopić jakieś bloczki, zobaczymy. Tutaj dostaję w ogóle kolejnego Bitruta. Aczkolwiek na razie nie przydałby mi się on do niczego. Strasznie dużo power-upów jest w tej grze, ale jako, że to są te początkowe światy, to być może po prostu na razie są power-upy, żeby było łatwo, a później nie będzie już tego tyle. Byle nie było na zasadzie, że spam wrogami jest po prostu. I dlatego dostajesz masę power-upów, no ale na razie nie jest tak źle z tym. No tak wygląda to, jakby ten Goomba w sumie chodził w powietrzu. Aczkolwiek nie wiem, czy dałoby się coś z tym zrobić. Tu nie ma roślinki, okej. O, trochę się za bardzo pośpieszyłem, ale dobra, nic się nie dzieje. No chyba byśmy nie mogli spać do tamtej dziury na prawo, co była. Chyba że mają by naprawdę schód. Tu w sumie mogłem z góry skoczyć i spróbować zgarnąć ten najwyższy punkt, ale już dobra. Chyba nie stracimy wszystkich żyć, co? Chyba. Co tutaj, mamy jakąś alternatywną drogę, czy o co chodzi? Nie wiem. Czy po prostu wyjdziemy później górą? Specyficzny początek etapu z tymi blokami, tak pojedynczo. Aha, bo to są fioletowe roślinki, one
wychodzą, nieważne co. Dopóki nie strzelają fioletowymi kulami ognia, to nie mam nic przeciwko. Na ogół fioletowe pociski mają nas zabijają natychmiast. O, i tutaj w sumie coś o tym właśnie ostapianiu. Gdybym miał Fireflower, mógłbym ostopić tu te bloki. Nie mogę zniszczyć w ten sposób, co? Nie mogę. Patrzę, czy jest jakieś przejście właśnie do tamtej sekcji na górze. O, w teorii już mam Fireflowera, dobra. Chciałbym zawrócić tutaj, bo coś tu było. No. One up zawsze spoko. Już myślałem, że spadnę tutaj. Tu nic nie ma, nie. Kolejny one-up. Jezus, pieszczacie mnie. Nie są one też jakoś strasznie ukryte, że musimy szukać ich godzinę. Przynajmniej na razie nie są. No zostawmy na później, co? Już myślałem, że rura nie działa z jakiegoś powodu. Nie chciało mi wejść. No w sumie mnie to zastanawia, no bo tak jakby... Aha, teraz dopiero jesteśmy w tym etapie, dobra. Już myślałem, że może jest jakieś alternatywne przejście. Czasami w niektórych światach literowych na przykład mogliśmy przejść górą albo dołem. To się okazuje, że po prostu tutaj dopiero idziemy. No śmiesznie zrobione. Na ogół to by po prostu ta górna sekcja w takim razie była tutaj dana. No i dalej by to szło. No dobra. To nie jest, że błąd czy coś. Po prostu dziwnie zrobione. O, już słyszę, że muzyka z New Super Mario. Bo pa. Oj, prawie zjechałem to 2 razy. Jeszcze 2 monety, ale to na pewno się trafią gdzieś po drodze. Tajne przejście, czy po prostu dla ozdoby to jest? Chyba tylko dla ozdoby. Trudno. One up? No kto by pomyślał, nie? W sumie z tego co pamiętam, w Magic Land też była masa one-upów. Aczkolwiek Magic Land było w późniejszych światach nawet trudne. Chociaż nie jakieś na zasadzie niemożliwe. To kto wie. Być może tutaj też się zrobi naprawdę trudno później. No niestety, jako że nagrywam po jednym świecie, no to mi te one-upy się do kolejnych światów nie przydadzą, nie przejdą po prostu dalej. O, koniec. Biedny kupa. Chciałby być zielony i mu zaskoszować się śmiercią, ale nie może. Więc będzie tak na takim bloku chodził w nieskończoność. Bo niestety chyba czas się kończy tylko Mario. Z jakiegoś powodu. On wtedy rzeczywiście przegrywa, jak się skończył czas, ale... Na przecinku chyba to nie działa. O. Dziękuję za one-upa. Ten etap będzie chyba dość długi. No tak na mapie świata też to wyglądało na to, że nie zajmie raczej minutki, tylko trochę dłużej. Co to był za broń, nie wiem, ale wolę jednak nie sprawdzać. Jakiś switch muszę znaleźć? O to chodzi.
Aha, tutaj jest. Dobra. O, muzyka z Zeldy bodajże. Już myślałem, że ta platforma nie wróci, ale na szczęście to zrobiła. Dobra, tutaj też nam od razu pokazują przeźroczyste bloki, że to tutaj było. Myślałem, że to checkpoint, że będziemy rozpoczynać na ścianie, ale nie. Okej. To jaki był tego cel? Chwila, coś pominąłem? Po co ja mam tu zejść? Może mam dosłownie kliknąć klawisz dół tutaj, nie? To po co to jest? Coś się tutaj otworzyło, jak tak zrobiłem? Aha, okej. To mi teraz trochę przypomina Irrational Travel, gdzie czasami były takie dziwne decyzje przy level designie, że zrobiłeś jakąś rzecz i kamera się lekko przesunęła i teraz magicznie mogę tutaj przejść. No tak samo jest tutaj właśnie. Że poszedłem tam na górę i teraz mogę tutaj przejść, mimo że wcześniej nie mogłem. Chyba, że tam mogłem wcześniej przejść, tylko nie zauważyłem tego, po prostu nie wiem. Ojej, ale śmieszny bloczek. No wolałbym jednak wiedzieć, na czym ląduję, chociaż tu widzę, że mógłbym jedynie źle wylądować na gumbie i oberwać od tego i tyle. Dobra, to teraz idziemy tutaj. No i dobra, idziemy dalej. Chyba bym wolał zostawić Fireflower, jak mogliśmy zauważyć, Louis niespecjalnie tutaj nam dużo daje. Tak, to chyba nie oznacza, że mam nie skakać tam, gdzie jest taki Mario. Tam są monety jakieś, ale też bym tam wolał nie skakać. No chyba nie pozostaje nic innego jak tu iść, co? Ciekawe te rotodiski są, muszę przyznać. Najpierw takie wolne, a później się robią szybkie. Kolejne ruchome bloczki. I znowu nie mogę przejść. Tu nie mam po co nawet. Nie no, muszę czekać. No i którędy teraz? A tutaj... Chwila, bo nie mogę już tego przełączyć znowu, tak? Czyli... Nie, tutaj nie mogę wrócić, tak? Dobra, idziemy tam, gdzie prowadzą tablicę, zakładam, co? Czyli tutaj? No, prawie w rotodisk byłem poprowadzony, ale dobra. A. I co? Czy to jeden z tych etapów, że musisz tak naprawdę gdzie indziej przejść, czy co? No na ogół to tak działa, że musisz skoczyć na taką platformę i ona zjeżdża, ale jak widać nie o to tu chodzi chyba. Coś jeszcze, co?
Cześć, cześć. Aha, okej. Tak mi się coś właśnie zdawało, że te monety są dziwne. Że po co są monety w przepaści? Rzeczywiście. To nie było, że jakieś tajne przejście, tylko że rzeczywiście musiałeś w ogóle przejść. No to był ciekawy poziom, muszę przyznać. Ani słowa. Nie był trudny na zasadzie, że skoki czy coś, czy dużo wrogów, ale trudny na zasadzie, co masz zrobić. No i tutaj trochę wąsko. No tak, chyba bym nie chciał się znaleźć tam na dole. Mam nadzieję, że nie będzie blind jumpów. Na razie mogę zobaczyć, co mam zrobić mimo wszystko, ale... Tak czasami wygląda, jakbym nie mógł później, ale... Dobra, na razie. Jak jest. Louis. Wciąż chyba bym wolał Fireflowera po prostu. A tutaj jest coś w stylu, jak nie masz power upa, to już nic nie zrobisz. No ale tam dostajemy jednego tuż przed tym. Raczej ciężko byłoby wpaść wtedy w tamte kolce, więc okej. Ło. Te platformy spadają, chyba muszę udawać zdziwienie, naprawdę. A, no tak. Chwila, nie chcę raczej, żeby ten one-up był zablokowany. Dobra. No mogę się spodziewać, że jak jest taka duża dziura i rura w niej, to pewnie trzeba będzie sobie odblokować drogę. Częsty dość gimmick w sumie. No i nie wiem, co tutaj będzie. Zobaczmy. A. O! Trzeba przyznać, że przynajmniej mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zareagować, co? O! Bowser! Dziwne sobie miejsce wybrał. Na swoją domenę, ale okej. Okej, widzę, że jego płomień się podnosi. Albo opada. No tak poza tym jest prosty. Chociaż może i tak ten płomień był tak samo? Nie wiem. Może dlatego, że ten płomień był taki wolny, mi się zdawał, że podnosi się i opada on po prostu do któregoś poziomu szedł najpierw. No zobaczmy animację. Na razie te animacje są takie klasyczne. Ja jednak lubię, jak fangamy z Mario Forever dodają jakieś nowe animacje. Może w późniejszych światach. Świat drugi ukończony. No, był dość przyjemny. Nieco trudniejszy niż świat pierwszy, ale dalej dość prosty. No ten przedostatni poziom był taki zaskakująco skomplikowany jak na Mario Forever. Chociaż nie na zasadzie, że nie do przejścia, tylko trzeba było trochę zastanowić się gdzieś dalej. Ale ogólnie grało się przyjemnie. Ojej. Nie wiem, czy to ma być jakiś las albo dżungla. Dużo zieleni, ale jednocześnie nie widzę żadnych drzewek. Zobaczymy. W Magic Land też był taki świat, co było dużo zielonych bloków głównie. Cóż. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. To byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosła Domagała, Debe Wysiadła, Nuevi Filipeso, Vito Banks, Play Games, Mario Deszczo, PKPS, Nesson Inc., Swimszyczach bez nazwy, Lemmings i Pomidor, Cross Game PR, Piotr Hadu, YouTube, Nichoa, XGM, X, Kanady 13, Saku, Przymek 12, Kerowski 11, Bartek Ademek, Spraki, Baczefire, Priosi, Foty, 6, Szymecze Premium, Games, Dano, Deus, Barcień, Misa Apenio, Tomek 889, Banak 06, Fibu, Samuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kaptur, Azam, Zyśk, Mastercard, Kaloryfer,
Majo, Halsea, Fox, Zosia, Z, Miki 11, tak jak się zdało, 678, Filipowska i Wsiek, Banak, Smaka, BWM, Kenzo, Keciko, 89 Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!